Rozporządzenie 508 Komisji Europejskiej wprowadziło możliwość prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem Morza Bałtyckiego. Działania te zostały przez nas przyjęte z entuzjazmem. Trafiły one do naszego programu operacyjnego, trafiły również do rozporządzeń ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W związku z tym tego typu działania jak wyciąganie sieci śmieci, wyciąganie śmieci bytowych z Morza Bałtyckiego stały się możliwe. Podjęło się tego aż 5 organizacji rybackich. Praktycznie objęte jest tym projektem całe wybrzeże od zachodu do wschodu, łącznie z zalewami. W ramach aplikowania do uzyskania dofinansowania na te działania poszukiwania narzędzi połowowych jest coś takiego jak wskaźnik operacji, który jakby obliguje wnioskodawcę do tego, żeby określił, jakie wartości osiągnie. My przyjęliśmy ilość tych sieci w oparciu o projekty, które już były realizowane. My w tej chwili, raz, że założenia było 15 ton, musieliśmy podać do agencji do umowy minimalną wartość, którą przyjęliśmy jako 4,5 tony. Mamy około 5 ton w tej chwili tych sieci, właściwie wszystkich śmieci, krótko mówiąc. Zakładaliśmy, że te 42 jednostki wyłowią w granicach 10 ton minimum tych śmieci morskich. Chociaż akcje są jeszcze nieskończone, udało nam się to osiągnąć. Na dzień dzisiejszy zrobiłem 4. rejs. Dzisiaj się nie udało nic złowić. Natomiast większość kolegów już skończyła akcję oczyszczania i oni wyłowili dość sporo sprzętu tego, który zalegał na dnie. Co się udało wyłowić? No bardzo różne rzeczy. Na przykład dużą oponę samochodową, kotwicę z niewodów śledziowych, czyli coś bardzo ciężkiego, ale głównie to były sieci prawdopodobnie stracone w czasie sztormu. I takich sieci wyłowiono najwięcej. Wspólnie z Kiprem założyliśmy, że wydobędziemy z dna Bałtyku 75 ton zalegających i utraconych narzędzi połowowych. W efekcie udało się zebrać ponad 80 ton utraconych narzędzi. Uważamy, że jest to wynik rewelacyjny. W sumie na dzień dzisiejszy odłowiono 119 ton sieci plus innych śmieci bytowych z Morza Bałtyckiego. To jest najlepszy dowód, że tego typu projekty są potrzebne. Z kraju, który właściwie cały czas dążył do jak największej eksploatacji, zmieniliśmy się w kraj, który dba o zasoby i ekologię Bałtyku. Bardzo się cieszymy, że rybacy biorą na siebie odpowiedzialność za to, żeby wyławiać sieci z Bałtyku i że zdecydowali się na przeprowadzenie kolejnego już na Bałtyku wyławiania sieci widm. I mamy nadzieję, że takich akcji będzie coraz więcej i że coraz więcej rybaków podejmie się takich działań. Jeżeli chodzi o rybaków, o podejście do tego projektu, no to powiem szczerze, na początku było to takie podejście sceptyczne. Znaczy tak, no na sam początek może nie był taki euforyczny, natomiast w trakcie realizacji programu rybacy odczuli pozytywny efekt tego działania w ogóle. W tej chwili widzimy, że jednak to podejście jest troszeczkę inne, bo nawet często zdarza się, że widzimy taką radość, ja coś znalazłem, ja wyciągnąłem. Ta chęć wyłowienia czegoś i pokazania, że to mam coś, to była większa właśnie wraz z pływaniem i z tą świadomością, że to robimy coś dobrego. To, co szczególnie ważne, to co zobaczyliśmy także na wybrzeżu, rozmawiając z rybakami, to pewna chęć zaangażowania się w projekty proekologiczne, w projekty poprawiające stan środowiska. Nasi rybacy świadomie i z wielkim zaangażowaniem przystąpili do tej akcji, zdając sobie sprawę, że istnieje taka potrzeba, aby dno Bałtyku oczyszczać. Ile nas tutaj jest, są wszyscy tym zainteresowani, żeby tu czyścić ten Bałtyk, nie? Także to jest bardzo pozytywne to oczyszczenie tego Bałtyku, bo to jest i dla ekologii dobre, i dla nas dobre, wiesz. Jako rybacy uważamy, że zalegające sieci na dnie niszczą tu gatunki naszych ryb i usuwając je, zwiększamy tą naszą populację ryb. Dbamy o to, żeby ten zalew był bogaty w zasoby. Każda akcja, która polega na czyszczeniu czy Bałtyku, czy nawet środowiska lądowego, to zawsze jest pozytywny i wymierny taki skutek, że jednak robimy coś dobrego i faktycznie ta woda i te dno będzie oczyszczone, więc będzie znacznie czyściejsze środowisko wokół nas. Bałtyk jest w tej chwili w miarę czysty, ale jeszcze dużo mu brakuje do ideału.
jest znacznie lepiej niż było 15 czy 20 lat temu. Jest bardzo dobrze, jeżeli byśmy wzięli powiedzmy 40 lat temu, bo tyle mniej więcej łowię na Bałtyku. Projekt dla wszystkich rybaków bardzo się spodobał. My liczymy w następnych latach, że ten projekt będzie powtórzony i chcemy jako wszyscy rybacy tu Zalewu Wiślanego uczestniczyć w tym programie. My prowadząc ten monitoring, robimy to między innymi też dlatego, żeby mieć wiedzę na przyszłość. Gdyby była możliwość realizowania kolejnych takich akcji poszukiwawczych, jak najbardziej, z tego co wiem, nasi rybacy bardzo chętnie do tego podejdą. Dokładność, staranność w wykonaniu założeń tego projektu, którą obserwowaliśmy, jest bardzo pozytywna i bardzo budująca. Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasze organizacje rybackie, także z Polski, angażowały się mocniej w działania prośrodowiskowe. Widzimy tę masę krytyczną, która w tej chwili się tworzy i widzimy też zaangażowanie i dumę z tych projektów, co dla nas jest bardzo pozytywne. I chcielibyśmy, aby rybacy regularnie byli częścią tego typu projektów, aby poprawiać stan środowiska, od którego sami zależą. Jest taka maksyma, która mówi, że jak umrze morze, umrzemy my.